Dla mieszkańców okupowanej Warszawy wystarczyły 4 słowa. Zabrali go na szucha. Oznaczały początek koszmaru, z którego wielu już nie wróciło. To właśnie w tym modernistycznym gmachu Niemcy stworzyli centrum swojego aparatu terroru. W jego podziemiach działał areszt śledczy Gestapo, przez który przeszły tysiące ludzi. Żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy, profesorów i zwykłych mieszkańców stolicy. Jak wyglądały kulisy funkcjonowania tego miejsca, które do dziś pozostaje symbolem niemieckiego terroru? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem odcinka jest pan Paweł Filipowicz. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep Militaria.pl. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej okolice Alei Szucha należały do najbardziej reprezentacyjnych części stolicy. W monumentalnych gmachach mieściły się najważniejsze urzędy państwowe II Rzeczypospolitej. Jednym z nich było Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, instytucja odpowiedzialna za polską edukację, szkolnictwo wyższe i rozwój nauki. Nikt nie przypuszczał, że już niebawem jego korytarze staną się miejscem cierpienia tysięcy ludzi. 1 października 1939 roku do Warszawy wkroczyła 4. Grupa Operacyjna Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa pod dowództwem SS-brygady Führera Lothara Beutla. Początkowo Niemcy zajęli budynek Najwyższej Izby Kontroli przy Alei Szucha 23, jednak już kilka dni później przejęli również sąsiedni gmach ministerstwa pod numerem 25. Po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa zlokalizowano tutaj Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na dystrykt warszawski. Instytucję, którą mieszkańcy stolicy określali jednym, choć nie do końca precyzyjnym słowem – Gestapo. W rzeczywistości Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa miał znacznie bardziej rozbudowaną strukturę niż samo Gestapo. Tworzyły go liczne wydziały i referaty odpowiedzialne m.in. za zwalczanie polskiego podziemia, inwigilację społeczeństwa, działalność wywiadowczą oraz policję kryminalną. To właśnie tutaj analizowano meldunki agentów, przygotowywano listy osób przeznaczonych do aresztowania i rozpracowywano struktury polskiego państwa podziemnego. Innymi słowy, każda kwestia związana z warszawską konspiracją prędzej czy później trafiała na biurka urzędników pracujących przy Alei Szucha. Bardzo szybko Niemcy postanowili podporządkować sobie nie tylko sam budynek, ale całe jego otoczenie. Kwartał ograniczony alejami ujazdowskimi, ulicami Flory, Klonową, Marszałkowską i dzisiejszą Aleją Wyzwolenia zamieniono w zamkniętą dzielnicę policyjną. Kolejne gmachy przejmowały policja porządkowa, SS, policja kryminalna oraz żandarmeria. W pobliskich willach zamieszkali niemieccy funkcjonariusze, a polskich mieszkańców stopniowo wysiedlano. W 1941 roku Aleję Szucha przemianowano na Straße der Polizei, a 2 lata później całą okolicę odgrodzono zasiekami i zaporami. Na jej teren mogli wejść jedynie Niemcy lub osoby posiadające specjalną przepustkę. Tym samym w sercu Warszawy powstała ściśle chroniona dzielnica niemieckiego terroru. Oczywiście żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego byli w stanie przekroczyć jej granice i przeprowadzać tutaj bardzo śmiałe akcje dywersyjne. Najbardziej brawurową akcją przeprowadzoną w tej części Warszawy była bez wątpienia akcja likwidacyjna Franza Kuczery, czyli wyższego dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. Na czele Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa stali kolejno SS-Standartenführer Josef Meisinger, SS-Sturmbannführer Johannes Müller, a od lipca 1941 roku SS-Standartenführer Ludwig Hahn, jeden z najbardziej bezwzględnych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie. To za jego rządów terror osiągnął największe rozmiary. Hahn nadzorował walkę z polskim podziemiem, odpowiadał za liczne egzekucje i deportacje warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince. Polskie podziemie bezskutecznie starało się go zlikwidować. Dopiero wiele lat po wojnie, w 1975 roku, sąd w Hamburgu skazał go na karę dożywotniego więzienia. Prawdziwy dramat ludzi trafiających na Szucha nie rozgrywał się zresztą w gabinetach komendantów ani na wyższych piętrach gmachu. Schody prowadziły znacznie niżej, do przyziemia. Tam znajdował się niewielki areszt śledczy, przez który przewinęły się tysiące więźniów. Pierwsi trafili tam w listopadzie 1939 roku. Dla większości z nich przekroczenie jego progu oznaczało początek najtrudniejszej próby w życiu. Zanim więźniowie trafili do gmachu Gestapo przy Alei Szucha, przebywali na Pawiaku, czyli największym więzieniu w okupowanej przez Niemców Warszawie. Tam spędzali od kilku do kilkunastu dni, aż w końcu strażnik wyczytywał nazwiska osób przeznaczonych na przesłuchanie.
Po kilku dniach spędzonych na Pawiaku i rozmowach ze współwięźniami każdy wiedział już, co oznacza wywołanie nazwiska. Przewiezienie na Szucha nie zwiastowało niczego dobrego. Od tej chwili nikt nie mógł być pewien swojego dalszego losu. Niektórzy wracali ciężko pobici, inni tracili przytomność jeszcze podczas transportu. Wielu nie wracało wcale. Zdarzało się oczywiście, że gestapo przywoziło na Szucha osoby bezpośrednio po zatrzymaniu. W wyniku obław, łapanek czy ataków struktury polskiego państwa podziemnego szacuje się, że na terenie gmachu przy Alei Szucha przesłuchiwano codziennie około 100 osób. Sam areszt, jak już wcześniej wspomniałem, zajmował przyziemie dawnego ministerstwa. Niemcy przebudowali znajdujące się tam magazyny i archiwa, tworząc niewielkie więzienie zwane oficjalnie Hausgefängnis, aresztem domowym. Składało się ono z 4 dużych cel zbiorowych, 10 izolatek oraz pokoju dyżurnego strażnika. Z pozoru było to niewielkie miejsce, jednak właśnie tutaj każdego dnia rozgrywały się dramaty setek ludzi. Największe cele więźniowie nazywali tramwajami. Wynikało to z tego faktu, że ustawiono w nich drewniane ławy niczym w wagonie tramwajowym. Aresztowani musieli siedzieć plecami do wejścia, jeden za drugim, nieruchomo i w całkowitym milczeniu. Rozmawianie było surowo zabronione. Na ścianie wisiał napis w języku niemieckim o treści Sprechen und Rauchen streng verboten, oznaczający rozmowy i palenie surowo zabronione. Nawet najmniejszy ruch mógł skończyć się aktem przemocy ze strony strażnika. Najgorszy los spotkał tych, którzy zostali zamknięci w jednej z 10 izolatek obecnych na Szucha. Zamykano tam takie osoby jak harcerzy, kurierów czy żołnierzy, innymi słowy ludzi, którzy mogli wyjawić jakieś ważne informacje. Samotni, odcięci od świata, nie wiedzieli, czy za kilka minut zostaną wezwani na kolejne przesłuchanie, czy może od razu usłyszą wyrok. Czas płynął tam zupełnie inaczej. Każdy odgłos kroków na korytarzu wywoływał strach, że właśnie przyszła ich kolej. Mimo wszechobecnego terroru i czujności strażników, aresztowani starali się pozostawić po sobie jakiś ślad. Paznokciem, guzikiem, kawałkiem metalu ryli na ścianach rozmaite informacje, daty, nazwiska, modlitwy czy krótkie wiadomości. Dzisiaj zachowało się ponad 1260 takich inskrypcji. To jeden z największych w Europie zbiorów autentycznych napisów pozostawionych przez więźniów niemieckiego aparatu terroru. Można je oglądać do dziś dokładnie w tym samym miejscu, w którym powstały ponad 80 lat temu. Dla ludzi siedzących w tramwajach najważniejsze było jedno – moment, w którym strażnik otworzy drzwi i wyczyta ich nazwisko. Wtedy rozpoczynał się kolejny etap. Aresztowani byli prowadzeni na górę do gabinetów gestapo, gdzie rozpoczynało się właściwe śledztwo. Podczas tego śledztwa Niemców obowiązywała jedna zasada – wydobyć informacje za wszelką cenę. Niemcy chcieli zdobyć nazwiska, adresy, kontakty, informacje o strukturach polskiego podziemia. Czas działał na ich korzyść. Każda kolejna godzina mogła oznaczać kolejne aresztowania. Podczas śledztw gestapo wykorzystywało cały arsenał środków mających na celu złamanie człowieka zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W tym celu wykorzystywano takie przedmioty jak pałki, pejcze oraz sprężyny. Ponadto ludzi wieszano za ręce wykręcone do tyłu, podtapiano, rażono prądem, przypalano rozgrzanym metalem, szczuto psami, miażdżono palce, wyrywano paznokcie. Skala przemocy była bezprecedensowa i jak zapamiętał Leon Banach, jeden z więzionych na Szucha, gdy wzięto mnie na pierwszy ogień i wmawiano mi, pokazywano ulotkę, że ją znam i czytałem, mówię, że nie znam. Pytano o radio, ja mówiłem, że o radiu nic nie wiem. Całe przesłuchanie było przy akompaniamencie bicia. Z jednej strony tłumacz, z drugiej strony blondyn gestapowiec w okularach, tłukli po głowie i twarzy jak się dało. Do niczego się nie przyznałem. Po tym biciu zachowywałem się spokojnie. Wykopano mnie na korytarz. Tortury trwały godzinami. Wielu przesłuchiwanych traciło przytomność. Zdarzało się, że w wyniku odniesionych obrażeń ludzie umierali na miejscu albo kilka godzin później w celi na Pawiaku. Jedną z najbardziej przejmujących relacji pozostawił dr Felicjan Lot, chirurg więzienny Pawiaka, który przez lata opatrywał ofiary przesłuchań na Szucha. Wspominał, że najczęściej stosowaną metodą było pozornie zwykłe bicie gumowymi pałkami. Więźnia kładziono na stołku, twarzą do ziemi, następnie gestapowcy trzymali go za rękę i za nogi, a pozostali zadawali kolejne ciosy, w wyniku których dochodziło do rozległych krwawień, krwotoków, pęknięć czaszki. Wiele osób nie było w stanie tego wytrzymać, wiele osób nie było w stanie tego przeżyć. Paradoksalnie właśnie tutaj szczególnie wyraźnie widać siłę polskiej konspiracji. Mimo niewyobrażalnego cierpienia ogromna liczba więźniów nie zdradzała swoich towarzyszy. Wiedzieli, że jedno nazwisko może uruchomić lawinę kolejnych aresztowań. Wielu przesłuchiwanych zapłaciło za milczenie własnym życiem, ratując w ten sposób dziesiątki, a czasem setki swoich współpracowników.
Bardzo często zdarzało się, że osadzeni po przesłuchaniach nie byli w stanie dojść do cel o własnych siłach. Współosadzeni oczywiście im pomagali. Podawali wodę, opatrywali rany, dodawali otuchy. Nie mogli ze sobą rozmawiać, było to bezwzględnie zakazane, ale mimo to między osadzonymi wywiązała się pewna nić solidarności i porozumienia, ponieważ wszyscy wiedzieli, przez co przechodzi każdy z nich. Dla Niemców był to tylko kolejny dzień pracy, dla więźniów walka o zachowanie godności. Każde przesłuchanie mogło być ostatnim, każde milczenie mogło ocalić życie innych. I właśnie dlatego Aleja Szucha stała się jednym z najważniejszych symboli oporu polskiego społeczeństwa wobec niemieckiego terroru. Za drzwiami gabinetów kryli się konkretni ludzie, nie anonimowa machina, tylko konkretni funkcjonariusze odpowiedzialni za życie i śmierć tysięcy osób. Szacuje się, że w szczytowym momencie w urzędzie było zatrudnionych około 600 pracowników. W ich skład wchodzili śledczy, analitycy, ale również tłumacze, sekretarki oraz oficerowie odpowiedzialni za rozmontowywanie struktur polskiego państwa podziemnego. Na ich czele od lipca 1941 roku stał wspomniany wcześniej SS-Standartenführer Ludwig Hahn. To właśnie jego nazwisko najczęściej pojawia się w relacjach dotyczących terroru na Szucha. Jako komendant odpowiadał za funkcjonowanie całego aparatu bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim, choć sam rzadko brał udział w przesłuchaniach. To właśnie on ponosił odpowiedzialność za system, który codziennie produkował kolejne ofiary. Co najbardziej wstrząsające, wielu gestapowców po wojnie ułożyło sobie życie na nowo. Zmieniali miejsca zamieszkania, zmieniali czasami nazwiska, podejmowali nową pracę. Przecież Ludwig Hahn został skazany dopiero 30 lat po zakończeniu II wojny światowej. Dla wielu rodzin jego ofiar sprawiedliwość przyszła zdecydowanie zbyt późno. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 Warszawa stanęła do walki. W niemieckiej dzielnicy policyjnej alarm ogłoszono niemal natychmiast. Funkcjonariusze gestapo, SS i policji w liczbie około 800 osób zabarykadowali się w swoich budynkach, przygotowując do obrony. Kompleks przy Alei Szucha należał do najlepiej ufortyfikowanych punktów w całym mieście. Powstańcy doskonale zdawali sobie sprawę, że jego zdobycie przekracza ich możliwości. Przy dużych stratach udało im się jednak zająć budynek kasyna garnizonowego przy Alei Szucha 29. Po 2 godzinach Niemcy przystąpili do kontrataku, a następnie krwawego odwetu wymierzonego w ludność cywilną, która była mordowana w piwnicach i na dziedzińcach budynków, m.in. przy ulicy Flory 5 i 9. Niemcy mordowali wszystkich, zarówno mężczyzn, jak i kobiety i dzieci. Przez kolejne tygodnie Szucha pozostawała jednym z najważniejszych punktów niemieckiej obrony. Mimo że wokół trwały ciężkie walki, sam budynek nie został poważnie uszkodzony. Kiedy w styczniu 1945 roku Niemcy opuszczali Warszawę, ewakuowali najważniejsze dokumenty i kartoteki. Wbrew późniejszym powtarzanym opiniom, nie spalili jednak całego archiwum. Gdy do budynku wkroczyli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, ich oczom ukazały się korytarze pełne rozmaitych dokumentów, formularzy, kękart, brakowało jednak akt gestapo, które zostały ewakuowane wcześniej. Najbardziej poruszające okazało się jednak coś zupełnie innego. Piwnice wyglądały niemal dokładnie tak samo, jak w dniu opuszczenia ich przez Niemców. Cele, kraty, drzwi, korytarze i ściany, pokryte napisami więźniów, przetrwały w niemal nienaruszonym stanie. Niemal natychmiast pojawił się pomysł, aby pozostawić podziemia w nietkniętym stanie. Bardzo szybko, ponieważ już w 1945 roku pod budynkiem dawnego gmachu gestapo zaczęli gromadzić się warszawiacy. Dawni więźniowie, dla których ten budynek nie był zwykłym budynkiem, tylko symbolem cierpienia zarówno ich, jak i również ich najbliższych. Już w lipcu 1946 roku zdecydowano o zachowaniu aresztu jako miejsca pamięci narodowej, a rok później jego podziemia udostępniono zwiedzającym, zachowując autentyczne cele, korytarze i ściany. Najcenniejszym świadectwem historii pozostały jednak inskrypcje więźniów, powstające w chwilach samotności i niepewności. Wielu ich autorów nie doczekało końca wojny, a jedna z tych inskrypcji z czasem stała się mottem całego mauzoleum. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. To właśnie te słowa najlepiej oddają charakter tego miejsca. Aleja Szucha nie jest muzeum pełnym eksponatów zgromadzonych z różnych stron kraju. Najważniejszym z nich jest w zasadzie sam budynek. Każda cela, krata, fragment ściany i każdy wyryty napis są autentycznym świadectwem okupacji. Dzisiaj Aleja Szucha jest jedną z najładniejszych arterii współczesnej Warszawy, którą przechadza się codziennie tysiące osób, nierzadko nie zdających sobie sprawy z tego, co działo się za murami tego monumentalnego budynku.
A za murami tego budynku zapadały przecież najważniejsze decyzje dotyczące życia i śmierci mieszkańców stolicy. Pozostały jednak ich słowa, wyryte w tynku nazwiska, daty, modlitwy, prośby o przekazanie wiadomości rodzinie, krótkie zdania pozostawione ludziom, którzy mieli przyjść po nich. To właśnie one sprawiają, że miejsce to jest nie tylko kolejnym muzeum II wojny światowej, jest jednym z najbardziej autentycznych miejsc pamięci w Europie. Miejscem, w którym historia nie została odtworzona, ona po prostu przetrwała. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Paweł Filipowicz, Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Radosław Kuśmierz, Krystyna Rusnak, Krystian Dziarek, Damian Stasik, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Dariusz Stelmaczonek, Piotr Kośmider, Adrian Flor, Hubert Walas, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Łukasz Papież, Damian Pięta i Tomasz Futyma.